Witamy serdecznie po raz kolejny. Witam Ciebie, Piotrze. Witamy wszystkich naszych słuchaczy. Jak Dzień dobry. zdążyliście, jak zdążyliście zauważyć, na kanale pojawiło się troszeczkę różnych wizji, różnych proroctw. Też jeszcze będziemy sobie omawiali pewne tematy z Piotrem później na temat azjatyckich troszeczkę przepowiedni, a dzisiaj chciałbym, żebyśmy sobie przeszli do tematu Brandona Biggsa. Bo jest takie pytanie po prostu, kim w ogóle ten Brandon Biggs jest i czym on tak naprawdę zasłynął? Brandon Biggs to jest amerykański pastor, kaznodzieja, no i od jakiegoś czasu jasnowic. Jest postacią bardzo popularną i powiem Ci, że zaryzykowałbym stwierdzenie, iż on jest takim amerykańskim Jackowskim. Mhm. Dlaczego? Dlatego, że bardzo wiele przepowiedni tworzy, bardzo wiele przepowiedni wypuszcza tygodniowo. W jednym programie w stanie jest wyprodukować ich naprawdę sporo. Oczywiście bardzo wiele ich różni, te dwie postaci. No bo Brandon Biggs jest jednak pastorem i ta osnowa, prawda, to tło jego jest religijne. On nie tak jak Jackowski twierdzi, że jest ekstrasensem, tylko on twierdzi, że tam spotyka się z Jezusem, z aniołami, oni go zabierają w jakieś podróże tam astralne, no i albo że mu Pan Bóg pokazuje wizję tego, co się ma wydarzyć. I tak to wygląda. Przy czym te wizje oni mają bardzo, bardzo podobne tematycznie, kontekstowo, wypowiedź, znaczy wiesz, wnioski wyłaniające się z tych wypowiedzi, komentarzy wokół tych wizji też są podobne w jakimś stopniu. No oczywiście Biggs nie zajmuje się i nie zajmował się tak jak Jackowski odnajdywaniem zwłok, także w tych wielu miejscach się różnią, natomiast bardzo podobni są, jeżeli chodzi o no, charakter przepowiedni. Tam o Biggsie w sumie można się dużo i niedużo z internetu dowiedzieć, to znaczy się jest to mimo wszystko dość tajemnicza postać. Niewiele o nim wiadomo w ogóle, o jego, że tak powiem, przeszłości, o jego działalności. Dużo natomiast jest go w sieci. Jest go nawet bardzo dużo, kiedy się wpisze przepowiednie Brandona Biggsa, to masz w sieci zarówno jego kanał, jak i kanały, na których on się udziela. Jest też mnóstwo komentarzy różnego rodzaju do tych wizji, dlatego że on no, wywołuje spore kontrowersje do tego stopnia, że zresztą tak samo jak Jackowski ma swoich zagorzałych zwolenników i ma swoich Przeciwników. arcywrogów, którzy nazywają go po prostu niebezpiecznym człowiekiem. Z tego powodu akurat, że on udziela w ogóle porad, znaczy, czy on udziela porad, on się już trochę wycwanił, tak, i on nie udziela oficjalnie porad, ale czasami mówi coś w kwestiach związanych z finansami, no i są tacy, którzy twierdzą, że ci, którzy posłuchali Biggsa odnośnie kwestii inwestycyjnych związanych chociażby ze srebrem, no to mogli trochę umoczyć, brzydko Mhm. mówiąc. No to też jest prawda. Natomiast co w ogóle Brandon Biggs mówi o Polsce? Brandon Biggs mówi o Polsce, o tym zaraz powiem, natomiast jeszcze może dodam, dlaczego Brandon Biggs jest tak popularny. Bo on wiódł sobie życie jasnowidza, proroka, profety może raczej, Mhm. internetowego. Do pewnego czasu tam nikt się nim za bardzo nie interesował, aż pojawił się Trump Mhm. i kampania prezydencka w ubiegłym roku i słynny zamach na Trumpa, kiedy został on postrzelony w ucho. Mhm. Otóż Brandonowi Biggsowi przypisuje się przepowiedzenie tego incydentu w bardzo dokładny sposób. On opisuje bardzo obrazowo, jak zobaczył ten strzał do Trumpa, jak ta kula przechodzi. No i wielu ludzi to przekonało. Sam powiem, że to jest nawet dość interesujące, co Biggs mówi w tym względzie, i wtedy cały świat o nim usłyszał. I tutaj nie przesadzam, dlatego że Biggs po tym incydencie no, znalazł się na ustach wielu osób. Tak naprawdę podobnych profetów wśród kaznodziejów, wśród pastorów w Ameryce jest mnóstwo, mnóstwo.
kiedy sobie poszukacie w internecie, to można wybierać i przebierać. Natomiast Biggs swego czasu stał się osobą naprawdę znaną z tego powodu, no i tak zaczął swoje, powiedzmy, tournée po internecie. Natomiast on, i to było chyba pod koniec ubiegłego roku, miał taką wizję, w której zobaczył Polskę, zobaczył atak na nasz kraj bronią niekonwencjonalną, bronią, która, jak mówił, nigdy nie została jeszcze użyta, bronią, która spowoduje potężne zniszczenia w obrębie kilkudziesięciu do 100 kilometrów. I to się ma zdarzyć wszystko gdzieś pomiędzy Warszawą a Białorusią, z tego co pamiętam, no to tak powiedzmy wschodnie Mazowsze. No i tam on upatruje źródeł tego wielkiego wybuchu, w ogóle mówi też o konflikcie z Rosją i tak dalej. Także, no nie wiem, wiesz, ta przepowiednia, ona się pojawiła pod koniec ubiegłego roku, otarła się o polskie media, bo sam to pamiętam, natomiast ona nie wywołała też jakiegoś poruszenia wśród Polaków, nie została, nie wiem dlaczego się tak stało, znaczy pisano o tym i mówiono o tym, Brandon Biggs oczywiście po raz kolejny został przyuważony i pewnie ma wielu zwolenników w Polsce, którzy śledzą jego internetowe poczynania. Może tam coś jeszcze nawet o Polsce mówił kiedyś, bo jak mówię, on tych proroctw to produkuje mnóstwo i masę. Opowiada o naprawdę różnych rzeczach, ale z tych dwóch rzeczy w naszym kraju przynajmniej jest najbardziej znany, czyli z tej przepowiedni dotyczącej Trumpa i z tej przepowiedni dotyczącej właśnie jakiegoś potężnego wybuchu, no powiedzmy gdzieś we wschodniej Polsce. Jakie są w ogóle przepowiednie odnośnie Kościoła, bo on podobno ma nawet coś ciekawego do powiedzenia o antychryście, prawda? No tak, Brandon Biggs też ma to do siebie, że ma bardzo specyficzną metodę. Otóż on twierdzi często, kiedy się coś dzieje, że na przykład kilka czy kilkanaście lat wcześniej on już to przewidział, że coś tam widział. No i często, kiedy się go ogląda, to się o tym słyszy. No muszę powiedzieć, że to akurat nie dodaje mu wiarygodności w żaden sposób, ale jeżeli chodzi o Kościół, no on sam oczywiście do Kościoła nie przynależy, dlatego że on ma tam jakiś swój Kościół tak naprawdę. On się wywodzi z rodziny pastorskiej generalnie, także to wiesz, jakie to są klimaty. Natomiast twierdzi, tylko też już nie pamiętam, czy to było po śmierci Franciszka, ale chyba tak, że Brandon Biggs się odpalił i powiedział coś takiego, że widzi papieża, obok którego stoi antychryst. No i papież jest oczywiście ubrany na biało, antychryst jest ubrany na czarno, natomiast mówi Biggs, że tak, że on widzi tego papieża, bo widzi go wyraźnie w tej wizji. I to nie jest prawdopodobnie Franciszek, bo mówił o jego cechach zewnętrznych, no mówił, że to był ktoś chudy na twarzy, szczupły, drobny, no a Franciszek był raczej taki bardziej pucłowaty na twarzy. No i Biggs mówił, że nie, to będzie ktoś inny. No i automatycznie, kiedy wybrali, wiesz, Leona. prewosta, no to niektórzy zaczęli zwracać uwagę na to, że przecież Biggs mówił o antychryście stojącym koło papieża. No i jeszcze dodajmy do tego fakt, że Leon XIII, czyli imiennik, tak jakby symboliczny poprzednik tego Leona, no też znany jest z tej słynnej wizji, tak, mówiącej o zniszczeniu kościoła. Także to nabiera takiego podwójnego znaczenia w tym sensie. Nie wiem na ile ta przepowiednia Biggsa jest traktowana poważnie, no bo wiesz, on jednak swoje przekazy kieruje tak naprawdę do niekatolików, tak? On ma swoich odbiorców zarówno w kościele, jak i w internecie, no ale większość wiernych reprezentuje, powiedzmy, jakieś odłamy protestanckie. No właśnie, widzisz, ja zrobiłem kiedyś taki program, vlog na temat Krzysztofa Jackowskiego. Pamiętam, zjechano i ja tak ci uczciwie powiem, że ja na tym vlogu nie miałem ochoty jakoś tam zjeżdżać Krzysztofa Jackowskiego, bo wydaje mi się, że przekazałem od strony obiektywnej,
i grupę ludzi, co są za nim, i grupę ludzi, co są przeciwko niemu, nie? Ale akurat jak zrobiłem ten program o Jackowskim, to mi się przypomniały Alternatywy 4, to tak ci powiem, kiedy Gajos właśnie mówił, że przeprowadzono badania, okazało się, że 20% społeczeństwa rozumie, co się w dzienniku telewizyjnym dzieje. I też miałem takie wrażenie, jak obejrzeli ten mój program o Jackowskim, bo opowiadali całkowicie inne rzeczy niż ja mówiłem, nie? Kompletnie inne. Ale właśnie chciałem wrócić jednak mimo wszystko do Jackowskiego i do Bixa, bo czy istnieją jakieś punkty styczne między Bixem a Jackowskim? No tak, no jeden z tych punktów to jest wojna, notorycznie poruszana przez Jackowskiego i przez Bixa. Drugi punkt to jest taki zauważalny, to są te odniesienia do upadku dolara na przykład, bo Jackowski też mówi ciągle o tym upadku dolara. Trzeci punkt to są Chiny. Brandon Biggs o Chinach mówi dużo i te jego przepowiednie odnośnie Chin są często bardzo symboliczne, bo on na przykład mówi, że widzi jakiegoś smoka nad Ameryką i coś w tym stylu. W jego przypadku jest to akurat też ciekawe, że on czasami te przepowiednie ma bardzo konkretne, także mówi, że zobaczył to i to, czy to mu zostało pokazane, bo tak raczej należy powiedzieć, a niekiedy ma właśnie te przepowiednie bardzo symboliczne. Natomiast z Jackowskim łączy go to, co powiedziałem na początku, czyli bardzo duża częstotliwość generowania przepowiedni, to, że one się odnoszą, że tak powiem, do sfery geopolitycznej również, bo oni oboje się poruszają po tej tematyce. No i oczywiście też te kwestie ekonomiczne, to znaczy się zestaw przepowiedni, które oni generują, no jest moim zdaniem do siebie bardzo, bardzo podobny, przy czym są postaciami różnymi, z różnych środowisk, postaciami, które tak naprawdę, nie wiem, chlubią się zupełnie różnymi rodzajami zdolności, no bo Jackowski jest albo medium, albo jasnowidzem wykorzystującym psi, natomiast Brandon Biggs jest tak naprawdę de facto mistykiem, który utrzymuje kontakty, jak mówiłem, z Bogiem, z aniołami, z Jezusem i to oni mają mu przekazywać albo pokazywać, objawiać pewne informacje. I tak bym powiedział, to wygląda. Mhm. No, ciekawa to postać. Dzięki ogromne za to, że znalazłeś chwileczkę czasu, żeby jakoś przybliżyć nam ją. My Ja ciekawi jesteśmy. polecam w ogóle, żeby sobie poszukać tego Bixa na YouTubie, Mhm. dlatego że on robi częste update'y, często pojawia się w jakichś innych blokach z innymi, powiedzmy, mistykami czy tam charyzmatykami, gdzie się jest takie, wiesz, wymiany tych przepowiedni są. Wielu osób to może nie przekonać, może to nie kupić, dlatego że Brandon Biggs no, utrzymuje taką narrację zbliżoną bardzo do takiej narracji kaznodziejskiej, tak? Czyli o, tu zobaczyłem, tu mi powiedział Bóg, tak jakbyście czytali jakąś księgę prorocką po prostu. Także wiele osób to może nie przekonać, ale momentami jest to interesujące doświadczenie. Oczywiście, kiedy nie przyjrzymy się innym prorokom, profetom amerykańskim, jest ich, tak jak powiedziałem, mnóstwo i czasami mówią straszne głupoty. Jeden z nich, jak widziałem, mówił, że bawił się brodą Pana Boga, na przykład. Także posłuchajcie, ja myślę, że i tak nie przebijają te głupoty wygadywane przez nich tego, co mówią afrykańscy na przykład pastorzy, bo tam to już widziałem naprawdę ciekawe rzeczy. Na przykład telefon na żywo do diabła, lewitowanie, oczywiście na sznurkach, na jakiś tam, także tego nic nie przebije, ale Amerykanie już są blisko. Mhm. No, jest, tak samo jak przecież wiesz, no Joseph Smith, twórca Mormonów w Stanach Zjednoczonych, jak próbował udowodnić, że ma nadprzyrodzone jakieś zdolności, to też tam kroczył, załóżmy, po jeziorze, tak, tylko wcześniej dyktę wstawiano, żeby on po tej dykcie chodził, nie? Także już różne cuda robili. Jak ktoś daleko stał, to może i nie widział do końca.
Ale wiadomo, no, niektórzy by twierdzili, że wystarczy troszeczkę Copperfielda, żeby stwierdzić, że jakoś tam, wiecie, no, że są to cuda, no nie? Dzięki ogromne za ten wspólnie spędzony czas. My ciekawi jesteśmy waszych komentarzy. Ja zachęcam też, żeby zajrzeć do Piotrka na kanał, do UFO Historii. Tam wiele rzeczy ciekawych się dzieje. Zawsze coś się pojawia. Myślę, że warto brać i warto jest po prostu poszerzać wiedzę, bo czas leci, a my tymczasem, jak jesteśmy głodni wiedzy, to wiele możemy z tego skorzystać. Dzięki ogromne, Piotrze. Pozdrawiamy Pozdrawiam. serdecznie. Trzymajcie się i do następnego razu. Cześć, cześć.